Wiem, że w naszej dyskusji padało trochę takich trudnych i gorzkich słów, ale naszym celem dzisiejszego spotkania jest dać Państwu nadzieję. Więc chcemy mówić o potencjalnych możliwościach, o tym wszystkim, co może poprawić i jakość życia, i rokowanie w chorobie nowotworowej. Moją prezentację postaram się te bardziej może naukowe fragmenty szybciej przejść i pokazać to w sposób jak najbardziej zrozumiały dla Państwa. Zakończymy całą prezentację filmem, więc mam nadzieję, że to będzie już taka trochę nasza wirtualna wycieczka do naszej kliniki, żeby zobaczyć, usłyszeć, dowiedzieć się więcej o hipertermii. Z kolei na koniec, podobnie jak w poprzedniej sesji, będę tutaj otwarty też na Państwa pytania, czy to, co będziecie Państwo chcieli, żeby doprecyzować. Temat gorączki. Od starożytności frapował medyków. Mamy tutaj znaną wypowiedź ojca medycyny, Hipokratesa, który tutaj jest jego sentencja po łacinie. Tłumacząc na język polski, Hipokrates powiedział, że jeżeli lekarstwa czegoś nie wyleczą, to żelazo to wyleczy, czyli mamy tutaj aluzję do chirurgii. Jeżeli żelazo czegoś nie wyleczy, to zostaje ogień, czyli właśnie gorączka. I smutna konkluzja na koniec, że jeżeli gorączka jednak nie wyleczy, to jest to choroba nieuleczalna. Hipokrates jest bardzo znany, aczkolwiek te myśli o pozytywnym działaniu gorączki na wiele chorób naszego ciała padało z ust wielu ojców medycyny, lekarzy, filozofów starożytnych i traktowano raczej gorączkę nie jako chorobę samą w sobie, ale właśnie to, co dzisiaj odkrywamy na nowo i wiemy, jako proces naprawczy czy proces leczniczy, w jaki sposób nasze ciało reaguje na różne zjawiska chorobowe. Tutaj mam slajd, który pokazuje przebudzenie, jakby zainteresowanie leczenia gorączką we współczesnych czasach. Mamy początek poprzedniego wieku i dwa ważne nazwiska. Pierwsze nazwisko jest to Juliusz Wagner-Jaurek, lekarz, który za swoje dokonania otrzymał Nagrodę Nobla. Czyli my wiemy, dzisiaj możemy śmiało mówić, że leczenie gorączką spotkało się w historii medycyny z Nagrodą Nobla. Był to człowiek, który głównie zajmował się schorzeniami nie onkologicznymi, ale psychiatrycznymi i neurologicznymi. I w tym czasie dużym problemem była kiła trzeciorzędowa i wiele chorób neurologicznych, które były późnymi powikłaniami chorób infekcyjnych. W tamtych czasie nie istniało żadne leczenie, żadna alternatywa, żaden sposób leczenia, więc pacjenci dotknięci tego typu infekcjami, ta choroba była nieuleczalna. Czekali tak naprawdę na swoją śmierć, często sparaliżowani w bardzo ciężkich sytuacjach. Odkryto, że u niektórych ludzi, którzy przechodzili ciężkie infekcje, choroba sama ustępowała, czyli były spontaniczne wyleczenia i ten lekarz Wagner-Jaurek zaczął stosować gronkowce, paciorkowce, nawet pałeczki gruźlicy, a najwięcej zarodźca malarii, nazwano nawet ten fragment medycyny malarioterapią, w leczeniu tych nieuleczalnych chorób. Pacjenci byli zarażani nieszkodliwym czy mniej szkodliwym szczepem malarii i kiedy gorączkowali, u mniej więcej połowy z tych pacjentów ich stan się poprawiał. Ponieważ nie było alternatywy, wielu godziło się na tego typu ryzyko. Oczywiście ciągnęło to za sobą bardzo wiele etycznych kwestii. Sama sprawa Nagrody Nobla dla doktora Jaurega też trwała bardzo długo, bo komisja etyczna przy Nagrodzie Nobla miała tutaj duży problem z tym zarażaniem pacjentów. Warto tutaj wspomnieć rzecz, której nie ma na slajdzie, że jeden z jego uczniów to był profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego i ta technika przed wojną była stosowana również w Krakowie. Kolejne nazwisko, które bardziej kojarzone jest z onkologią, to jest William Coley. Też bym powiedział empatyczny i sfrustrowany lekarz, który widział śmierć ludzi onkologicznych i wśród tych śmierci, tego niepowodzenia medycznego zobaczył pacjenta, którego współistniała z chorobą onkologiczną prawdopodobnie róża czy inne zakażenie paciorkowcowe. U tego pacjenta nastąpiło samoistne wyzdrowienie.
ten lekarz zaczął badać dokumentację swojego szpitala i odkrył kilka podobnych przypadków i zaczął badania nad znowu użyciem paciorkowca, czy potem tak zwanej toksyny koleja, czyli już nieżywych bakterii w leczeniu chorób nowotworowych. Przytaczane tutaj statystyki o 45% pięcioletnich przeżyciach w nowotworach świadczą o dużym sukcesie jego metody. Jednak te metody, mówię, używane na początku poprzedniego wieku, gdzieś w historii medycyny pogubiły się, zostały zapomniane, czy może II wojna światowa przekreśliła te rzeczy. Po II wojnie światowej jakoś nie za bardzo kontynuowano te badania, ale za to pojawiły się w latach 70., 80. pewne nowe metody, czyli możliwość wywołania gorączki już bez nieetycznego zarażania ludzi jakąś infekcją. Możemy powiedzieć, że te początki naśladowania infekcji, wywoływania gorączki, to są jakby początki i hipertermii, o której dzisiaj powiemy, ale też troszeczkę immunoterapii. Dlatego, że to, co się działo w czasie tych stanów infekcyjnych, nie tylko wywoływało gorączkę i leczenie temperaturą, ale również wywoływało różne reakcje immunologiczne. Przechodzimy do bardziej współczesnych czasów. Tutaj macie Państwo podział różnych technik wykonywania hipertermii. Może o tym jeszcze troszeczkę więcej powiemy, ale mamy różne zakresy temperatur. W onkologii często wykorzystujemy umiarkowane, czasami sięgamy po ekstremalne temperatury, czyli czasami przekraczamy 40,5, ale częściej w tych temperaturach się poruszamy. Łagodne hipertermie raczej są przedmiotem nie onkologii, ale wykorzystywane są w leczeniu chorób infekcyjnych, leczeniu fibromialgii, leczeniu chorób reumatologicznych. Samą hipertermię możemy podzielić na całego ciała. Tutaj mamy ten skrót anglojęzyczny WBHT, czyli Whole Body Hyperthermia. Możemy też podzielić na miejscowe, które albo regionalnie koncentrują się na konkretnej zmianie, na przykład guzie. Do miejscowych należy także hipertermia przepływowa, czyli HIPEK, czyli możliwość podania podgrzanego płynu na przykład do jamy otrzewnowej z danym lekiem i uzyskania dużych możliwości terapeutycznych. W Polsce HIPEK jest znany, używany w Warszawie, a właśnie od niedawna docent Wydra tutaj zaczyna stosować to w Gdańsku, więc też liczymy na to, że ta metoda przyniesie bardzo dużo dobrych efektów. Tutaj mamy na dole wymienione bardzo szybko różne metody, jak to otrzymujemy. Ja będę skupiał się dzisiaj na podczerwieni, jako na tej metodzie, w którym w sposób bardzo prosty, bezpieczny dla człowieka możemy dostarczyć energię termiczną, dostarczyć temperaturę do organizmu człowieka. Zakresy temperatur, myślę, że o tym też troszeczkę powiem później, ale też te mniejsze temperatury to nie jest onkologia. Jeżeli mówimy o tych temperaturach bliższych 40 stopni, mówimy o zastosowaniu w onkologii, na czym oczywiście dzisiaj chcielibyśmy się tutaj skupić. No właśnie, jaka jest rola hipertermii w onkologii? U góry macie Państwo trzy główne metody, trzy główne rzeczy, które stosujemy jako główne terapie onkologiczne. Mamy leczenie operacyjne, czyli tutaj operacja, jest radioterapia, jest chemioterapia. Okazuje się, że hipertermia, i później to będę chciał dokładniej pokazać, jest metodą komplementarną do chemioterapii, wspomaga działanie chemioterapii, jak i jest bardzo dobrym radiouczulaczem, czyli wspomaga użycie radioterapii. Używana jest również w terapiach biologicznych, czyli podawanie różnych leków, różnych technik połączone z hipertermią daje większe efekty. O tym za chwilę powiemy jeszcze dokładniej. Mechanizm działania. Tutaj mam slajdy, bo to nie tylko ten, które wymieniają bardzo wiele mechanizmów. Ja postaram się je też szybko przekazać Państwu. Mamy tak, zmniejszenie ukrwienia guza poprzez zmiany w naczyniach. Mamy reaktywne zmniejszenie ukrwienia tkanki nowotworowej. Mamy acydozę, czyli kwasicę komórek nowotworowych. Guz wewnątrz jest alkaliczny, na zewnątrz otacza się otoczką jakby kwasową. Z kolei hipertermia powoduje zmianę pH i wewnątrz guza pojawia się kwasica. Hipertermia powoduje hipoksję, czyli niedotlenienie, zmniejszenie utlenienia tkanki nowotworowej, a to przyspiesza apoptozę komórek. Jest spadek produkcji energii ATP w komórkach nowotworowych
Jest wzrost reakcji immunologicznych, szczególnie tutaj chodzi o ekspozycję białka szoku termicznego, wówczas nasz układ odpornościowy łatwiej rozpoznaje komórki wrogie. Mamy tutaj mechanizmy jeszcze wpływające na błony komórkowe, jak i mechanizmy, które wpływają na ciśnienie termodynamiczne i w tym mechanizmie same z siebie niszczą komórki nowotworowe. Efekty dalej wymieniane. Bezpośrednia nekroza komórek nowotworowych przez denaturację białek komórkowych. To dotyczy tych ekstremalnych metod raczej. Mamy zmniejszenie szybkości replikacji DNA komórek nowotworowych, obrzęk endotelium, tworzenie mikrozatorów, czyli wpływ na krążenie w nowotworze, blokowanie angioneogenezy. Działania dodatkowe, tutaj możemy wymieniać różne substancje, to akurat jest selen i witamina C, ale w bardzo wielu rzeczach, które podajemy dożylnie, wysoka temperatura poprawiając perfuzję, otwierając wiele kapilarów, powoduje, że jest to działanie komplementarne, wspomagające wiele rodzajów infuzji. Ja bardzo często używam hipertermię u pacjentów z boreliozą czy innymi infekcjami w zestawieniu z antybiotykoterapią. Na przykład wiemy, że antybiotyk podany na szczycie gorączki wykazuje o wiele silniejsze działanie. Na przykład co do jednego z tych antybiotyków ceftriaxonu przeprowadzono badanie, że 2 stopnie temperatura, kiedy zwiększa się, to 16-krotnie zwiększa się efektywność tego antybiotyku. Takich danych procentowych nie mamy przy różnych innych infuzjach używanych w onkologii, ale wiemy, że jest podobna zasada. Wiele infuzji podawanych razem z gorączką, razem z temperaturą osiąga większy efekt. Mamy tutaj właśnie to, co mówiliśmy, synergistyczny efekt hipertermii z chemioterapią, radioterapią. Mamy też efekt zmniejszania bólu u pacjenta onkologicznego. Tutaj przechodzimy już konkretnie do tematu chemioterapii. Jest wymienione kilka mechanizmów, w jaki sposób hipertermia poprawia efektywność chemioterapii. Zwiększa wchłanianie cytostatyków, czyli leków onkologicznych do komórek nowotworowych, poprawia ich lokalizację wewnątrz komórek nowotworowych, zmienia ich metabolizm wewnątrzkomórkowy, przyspiesza reakcję cytostatyku chemioterapeutyku, hamuje hipertermię, naprawę DNA, czyli nasza komórka nowotworowa nie będzie się naprawiać, ale kolejną ciekawą rzeczą jest, że hipertermia działa w fazie podziału komórkowego S, podczas gdy chemioterapia i później zobaczymy, że dosyć podobnie radioterapia głównie działa w czasie podziału, w czasie mitozy. Czyli jeżeli chemioterapia działa tylko w pewnej fazie, mamy to pewne ograniczenie, nie na wszystkie komórki zadziała, bo nie wszystkie znajdą się akurat w fazie mitozy. Jeżeli hipertermia działa w fazie syntezy w cyklu komórkowym, wówczas połączenie tych dwóch metod jednoczasowo daje większą gwarancję, że niezależnie w jakiej fazie rozwoju podziału cyklu komórkowego jest dana komórka nowotworowa, my uszkodzimy tą komórkę. Hipertermia skraca fazę G0, czy takiego braku podziałów, uśpienia komórek. Chemioterapia jest raczej nieaktywna w fazie G0. To wszystkie fakty takie biologiczne uzasadniają łączenie obu terapii. Jeden z przykładów, akurat to jest przykład na linii komórek nowotworowych, niebieska kreska u góry to są komórki nowotworowe, które w czasie jest ich ciągle tyle samo. Czerwony wykres jest to podanie jednego z leków, 5-fluorouracyl, i widzimy, że podanie tego leku, cytostatyku, powoduje, że ilość komórek nowotworowych się zmniejsza. Jednak widzimy dalej zielony wykres, który pokazuje hipertermię. I okazuje się, że hipertermia sama w sobie ma efekt akurat w tym przypadku dosyć podobny do tego cytostatyku, oczywiście nie mając efektów ubocznych cytostatyku, ale w tym badaniu również połączono dwie rzeczy ze sobą. Połączono chemioterapię i hipertermię i zobaczcie Państwo, że ten efektywność nie dodaje się, ale on się potęguje. Mamy tutaj wykres żółty, który pokazuje prawie całkowitą redukcję danej linii komórkowej komórek nowotworowych.
Kolejne zagadnienie to jest radioterapia. Już wspominałem o tym, że hipertermia działa jako leczenie wspomagające przy radioterapii. I tutaj mamy kilka faktów wymienionych. Hipertermia działa głównie w środowisku hipoksyjnym, bez tlenu, natomiast radioterapia, tam gdzie jest tlen, że mogą powstać wolne rodniki, które zabiją komórki nowotworowe. Jeżeli użyję jedną i drugą terapię w tym samym czasie, mam efektywność w różnym miejscu guza. Hipertermia działa najefektywniej w fazie znowu, to już mieliśmy o tym, syntezy, podczas gdy radioterapia w fazie M, czyli mitozy i fazę G1, czyli zaraz po mitozie. Hipertermia działa najlepiej w środowisku relatywnie kwaśnym, a radioterapia raczej zasadowym. Hipertermia zwiększa cytotoksyczny efekt radioterapii. Hipertermia może zwiększyć aż 5-krotnie efekty radioterapii. Hipertermia jest prawdopodobnie najsilniejszym do tej pory znanym, przebadanym radiosensyzatorem, czyli uczulaczem. Tutaj też jest bardzo praktyczna rzecz, bo Państwo możecie mieć na przykład pytanie, jak często sesja hipertermii u danego pacjenta i kiedy te sesje, co ile dni, jak długo to stosować. Wszystko jest bardzo indywidualne, bo zależy też od innych kuracji, terapii, którym poddany jest pacjent. Na przykład, jeżeli mój pacjent ma przed sobą radioterapię, która jest raczej krótką terapią, na przykład 15-dniową, 20-dniową, ja w tym czasie będę chciał zrobić kilka sesji hipertermii, żeby efektywność radioterapii była maksymalna. Jeżeli mój pacjent na przykład co 2 tygodnie ma podaną chemioterapię, to zastanawiam się, w jaki sposób zintegrować temperaturę, leczenie gorączką, akurat z podaniem danego cytostatyku. Więc znowu, u każdego człowieka to będzie jakby inny kalendarz, całkowicie inny schemat stosowania hipertermii. Jak w pewnych chorobach bardziej reumatologicznych mamy gotowe schematy, jak powodować, żeby na przykład leczyć hipertermią pewne rodzaje zapalenia stawów, fibromialgię, inne schorzenia, czy w przypadku infekcji też mamy pewne schematy i możemy je dosyć precyzyjnie naśladować. W przypadku onkologii podchodzimy do sprawy bardzo indywidualnie. U każdego człowieka jakby tworzymy jego własną terapię. I też to, co widzimy do tej pory, hipertermia ma szczególnie duże znaczenie jako terapia komplementarna, jako uzupełnienie innych terapii. Widzieliśmy do tej pory, że sama hipertermia zabija komórki nowotworowe w różnych mechanizmach, i pośrednich, i bezpośrednich. Jednak uczciwym stwierdzeniem jest takie, że należy to zintegrować z innymi terapiami. Ja etycznie nie zgadzam się z twierdzeniem, że wykorzystywanie samej hipertermii wystarcza i wystarczy stosować tylko to. To jest dodanie czegoś do istniejących już terapii. Kolejny wykres, który akurat obrazuje radioterapię. U góry widzicie Państwo czerwoną kreskę, to jest tylko radioterapia. Pod spodem 2 próby, w którym jest albo na początek radioterapia, a potem temperatura. Dobrze, świetnie. Widzimy, że to jest lepiej niż sama radioterapia, ale mamy drugą próbę. Na początek temperatura, potem radioterapia i widzimy, że ten efekt może być jeszcze troszeczkę większy. W praktyce pacjenci, którzy przyjmują cykl radioterapii, oczywiście jeżeli gdzieś pomiędzy tym otrzymają hipertermię, otrzymamy tutaj zobrazowany efekt. Tutaj, wybaczcie mi, akurat slajd jest nieprzetłumaczony, jest po niemiecku, to prawdopodobnie dr Janusz Vorreiter mi go użyczył. To jest akurat pokazujący wpływ na immunologię, że hipertermia może spowodować większą ekspozycję niektórych antygenów, tutaj jest ekspozycja białek szoku termicznego i powodować jakby obudzenie się układu odpornościowego, który łatwiej rozpoznaje i łatwiej reaguje na komórki nowotworowe. Kolejny efekt, tak mówiliśmy już o chemioterapii, radioterapii wspomaga, mówiliśmy, że budzi układ odpornościowy i tutaj będę miał jeszcze kilka slajdów na ten temat, ale mamy bezpośrednie działanie na naczynia guza, mamy blokadę angiogenetyczną, mamy niszczenie naczyń krwionośnych,
które powoduje oczywiście w konsekwencji niedotlenienie i umieranie komórek nowotworowych. To jest kolejny z mechanizmów, na jaki hipertermia działa w onkologii. O tym już mówiliśmy, jeszcze przypominając, hipertermia jest aktywna i dzisiaj tego się już raczej nie wykonuje. To wtedy, kiedy wywołujemy gorączkę toksynami bakteryjnymi czy zakażeniem. To jest raczej przedmiot historii medycyny z powodu i powikłań i różnych kwestii etycznych. Dzisiaj używamy hipertermii pasywnej, czyli podnosimy temperaturę albo ciała, albo jakiegoś fragmentu ciała przez różne techniki fizyczne. Tutaj mamy wymienione fale elektromagnetyczne, ultradźwięki, czy na przykład podczerwień. Możemy użyć to w sposób ogólny lub w sposób lokalny, w zależności jaką terapię u danego pacjenta będziemy stosowali. Jeżeli choroba jest uogólniona, to oczywiście uogólnione stosowanie temperatury jest bardzo ciekawe. Jeżeli choroba jest zlokalizowana, jest to pojedynczy guz, czy jest dominacja jakiegoś pojedynczego guza, ciekawe jest zestawienie również hipertermii regionalnej. Tutaj znowu są te skale temperatur. My używamy hipertermii naśladującej gorączkę, fizjologiczny proces, więc są to temperatury raczej z zakresu umiarkowanych, 38,5 do 40,5. Niektórzy pacjenci są w stanie przekroczyć tę granicę 40,5 i stosować większe stopnie. Dyskomfort człowiek czuje przy 43 stopniach, dyskomfort termiczny, uczucie bólu termicznego. Z kolei zniszczenie tkanki jest raczej przy 45 stopniach, więc tutaj jest pewien margines między jednym i drugim, który daje nam poczucie bezpieczeństwa, że jeżeli pacjent zgłasza, mówi o tym odczuciu bólu, to możemy poprawić sesję, coś zmienić i spowodować, że wszystko będzie bezpiecznie. My z kolei używamy w klinice aparat Iraterm, w którym lampy są pod człowiekiem i widzicie Państwo, jest to dosyć komfortowe dla pacjenta, nie ma tego uczucia klaustrofobii. Wiele pacjentów sobie chwali jako metodę, w którym są bardziej zrelaksowani niż bycia w aparacie Heckla, gdzie jest ten element bycia zamkniętym. Tutaj na tych slajdach nie mam aparatury do hipertermii regionalnej. My na razie w klinice stosujemy tylko hipertermię całego ciała. Z kolei już niedługo planujemy mieć aparat do hipertermii regionalnej, więc też będziemy w stanie wszystkie możliwe metody łączyć ze sobą dla maksymalnego efektu. Tutaj właśnie wspominałem, że jest dużo konkretnych badań na temat wpływu na immunologię człowieka, gorączki, podwyższonej temperatury ciała. Zresztą to wydaje się bardzo naturalne, jeżeli przyjmiemy, że gorączka jest naszym naturalnym mechanizmem, w którym nasze ciało walczy z patogenem, z jakimś wrogiem i przyspiesza też mechanizmy naprawcze, to musi sama gorączka być tylko pewnym objawem tego, że w naszej immunologii bardzo wiele zmian zachodzi. Tutaj jest tych rzeczy dużo wymienionych, ja nie będę dokładnie je wchodził. Jest to stymulacja wielu komórek nowotworowych, wymienione są tutaj limfocyty T, komórki NK, komórki dendrytyczne, czyli te frakcje białych ciałek krwi, które są szczególnie ważne w onkologii i o których dużo mówimy, jeżeli chodzi o leczenie onkologiczne. Mamy lepsze zróżnicowanie komórek, mamy lepszą wędrówkę komórek, czyli docieranie do tkanki nowotworowej i to też jakiś czas to mogą oglądać na filmie, niesamowite, pokazane jak komórki odpornościowe krążą w kapilarach, jak przekraczają ścianę naczynia, idąc do tkanki, idąc do guza i jak to wszystko dzieje się przy zwiększonej temperaturze. Tutaj jest jeszcze dowód mówiący o tym, że nawet hipertermia, którą nazwałbym bardzo umiarkowaną, bo to tylko godzinna i tylko 39 stopni, czy coś, co większość pacjentów potrafi dobrze tolerować, już ma pozytywny wpływ na bardzo wiele zjawisk immunologicznych. Tutaj mamy zestawienie tego wszystkiego, to są wypowiedzi pani na przykład profesor Repaski, jednego z większych specjalistów, badaczy hipertermii, jest to badaczka amerykańska. Tutaj dalej są opisane te mechanizmy immunologiczne, ja też, drodzy Państwo, nie chcę w to wchodzić.
Tutaj też dla zaciekawienia Was chciałem pokazać, że hipertermia, pomimo że w Polsce na razie utożsamiana głównie z onkologią, szczególnie w Niemczech czy w niemieckojęzycznej Europie jest wykorzystywana jako komplementarne leczenie w wielu innych problemach zdrowotnych. Nawet poinformowano mnie, że tak naprawdę 60% mniej więcej aparatów do hipertermii w Niemczech bardziej zajmuje się chorobami reumatologicznymi niż onkologią. Także jest bardzo wiele doświadczeń i pozytywnych w wielu różnych chorobach. Tutaj na końcu jest coś, co jest też domeną naszej kliniki, czyli przewlekłe infekcje i borelioza. To, w czym próbujemy też się specjalizować i zdobywać jak najwięcej doświadczenia. No i właśnie, rozmawiając o hipertermii, ponieważ mówimy o zjawisku w Polsce dosyć nowym, zawsze pada pytanie, czy są jakieś dowody naukowe. I zanim przejdę przez te slajdy, chcę tylko Państwu powiedzieć, może to powinienem na końcu, ale że w rozporządzeniu ministra zdrowia hipertermia występuje jako procedura lecznicza, która w Polsce teoretycznie mogłaby być refundowana. Czyli jeżeli ośrodki onkologiczne chciałyby stosować hipertermię równolegle z radioterapią lub chemioterapią, polskie prawodawstwo dopuszcza do tego i taki ośrodek otrzymałby refundację. Mówię to jakby tutaj na wstępie, żeby pokazać, że jeżeli minister zdrowia pewne rzeczy w swoich rozporządzeniach zamieszcza, to wiemy, że ktoś w Polsce rozpoznaje hipertermię jako potencjalnie ciekawą metodę terapeutyczną, komplementarną. Wracamy do dowodów naukowych. Ja tutaj będę miał kilka prac naukowych. Ich powstaje bardzo dużo. Ja kilka miesięcy temu byłem na kongresie hipertermii w Berlinie, gdzie wielu badaczy prezentowało nowe doniesienia. To były bardzo fascynujące rzeczy. Niektóre z nich są jeszcze nieopublikowane, a niektóre są to jeszcze prace, które dopiero trwają i badacze chcą zebrać większą populację pacjentów. Ale to, co wszystko możemy obserwować, są to rzeczy bardzo optymistyczne. I co do efektywności wspomagania chemioterapii, radioterapii i wydaje się, że również do ograniczenia efektów ubocznych radioterapii i chemioterapii. Więc przejdziemy przez te prace, które akurat ja mam tutaj w naszych slajdach. Hipertermia i radioterapia połączona w leczeniu czerniaka. Mamy badanie randomizowane wieloośrodkowe. Hipertermia i chemioterapia w leczeniu przerzutowego raka wątroby. Jest jednoośrodkowe badanie, ale jest 80 pacjentów. Tutaj jest mała próba, tylko 12 pacjentów, ale mamy hipertermię i chemioterapię w leczeniu rozsianych nowotworów, ale kolejne badanie już ma większą ilość pacjentów, którzy brali udział. Hipertermia, radioterapia w leczeniu nowotworów miednicy. Badanie jest randomizowane, 358 pacjentów. Badanie nowotworów powierzchownych. Dalej, guzy przerzutowe, badanie jednośrodkowe, druga faza. Kolejne badanie, mięsaki. Dosyć duża grupa pacjentów, dosyć konkretne dane. Kolejne dane, hipertermia, chemioterapia w leczeniu raka piersi. Badanie przedkliniczne na tym etapie, aczkolwiek te badania dalej trwają, minęło parę lat. Tutaj mamy w leczeniu raka trzustki, jednego z nowotworów, z którymi sobie mało radzimy dzisiaj i w tym badaniu zestawiono z różnymi chemioterapiami, uzyskując bardzo dobre przedłużenie życia pacjenta i remisji. To są też badania, które akurat wspominała przeze mnie pani profesor Repaski prowadzi. Właśnie, i teraz jeżeli mamy mówić o hipertermii, to jak to w ogóle jest na tym świecie? W Stanach Zjednoczonych jest dużo badań, ale niewiele się wykorzystuje klinicznie. Jakby są duże aparaty, dużo kosztujące, nie jest to powszechnie wykorzystywane, aczkolwiek wiele badań tam się tworzy. Właśnie niemieckojęzyczna Europa, tam mamy placówek, które stosują hipertermię 300. Czyli właściwie wydaje mi się, że każde większe miasto to ma aparat do hipertermii, dlatego że tych placówek jest bardzo dużo i też jest dużo doświadczenia. Najwięksi wiodący producenci aparatury do hipertermii, czy regionalnej, czy całego ciała, to właśnie pochodzą stamtąd. W innych krajach Unii Europejskiej widzimy rosnące zainteresowanie, szczególnie jest aktywne działanie European Society of
Hyperthermic Oncology. Jest to stowarzyszenie europejskie naukowców, badaczy i klinicystów, którzy co roku przedstawiają nowe osiągnięcia. Tutaj wspomniana jest Rosja, że tam były jakieś próby, aczkolwiek dzisiaj wiele placówek szpitali rosyjskich, wiem, że wykorzystuje raczej niemiecki sprzęt i tam jest, dzisiaj toczy się wiele badań klinicznych. Korea również jest zainteresowanie, czyli nie tylko Korea, ale co też inne ośrodki azjatyckie, które zainteresowane są hipertermią, rozwojem hipertermii. Co się dzieje w Polsce? Tutaj mam dane, które policzył pan Dariusz Droś, wielki propagator hipertermii w Polsce, w którym widzimy wspomniany właśnie HIPEK, czyli hipertermia do Trzewnowa. Ja wspomniałem, że w Gdańsku już również jest dostępna. Tutaj są te duże aparaty dostępne raczej w placówkach badawczych, ale coraz więcej pojawia się aparatów Celsius, to są aparatury do regionalnej hipertermii, do miejscowej hipertermii i coraz bardziej pojawiają się aparaty do hipertermii całego ciała. Iraterm, który my używamy w klinice, który widzieliście Państwo, jak i aparaty marki Heckel, które są też używane w niektórych ośrodkach. No, niestety niewiele publikacji w Polsce powstaje na temat hipertermii. Niestety niewielu lekarzy ciągle wie o hipertermii, ale chcemy, żeby to się zmieniało jak najbardziej. W związku z tym, no to jest informacja, że do listy zabiegów refundowanych przez NFZ nie jest wprowadzone, ale to, co Wam powiedziałem, drodzy Państwo, jest to możliwe, jeżeli któryś ośrodek się o to by ubiegał, minister zdrowia zmienił tą listę procedur refundowanych i hipertermia może się tam znaleźć. Wysokie koszty. Tak, zabiegi są kosztochłonne, wynika to z kosztów aparatu, serwisu i myślę tylko, że jak z każdą pionierską metodą jest tak, że wszystko, co na początku jest drogie, ale im więcej ludzi z tego skorzysta, im staje się coraz bardziej popularne, tym ceny zaczynają spadać. Więc liczę też, że w Polsce niedługo nie będzie to metoda tylko dla ludzi zamożnych, ale będzie to coś, co będzie dostępne dla przeciętnego pacjenta. Wyzwania. No, wyzwaniami jest rozpowszechnianie wiedzy na temat hipertermii, mówienie o hipertermii, ale mówienie prawdy, czyli nie jako cudotwórcza metoda, która sama w sobie wyleczy człowieka z każdego nowotworu, ale mówienie, że to jest nadzieja na komplementarne podejście, czyli w jaki sposób poprawić funkcjonowanie układu odpornościowego, w jaki sposób poprawić efektywność chemioterapii, czy radioterapii, czy terapii naturalnych, o których tutaj wspominaliśmy. Na tyle moja prezentacja. Starałem się przejść dosyć szybko, tylko po to, żeby dać Państwu możliwość obejrzenia filmu, który pokaże Wam bardzo wizualnie temat hipertermii, pokaże też naszą klinikę. Bardzo poproszę teraz o film. Hipertermia jest metodą terapeutyczną polegającą na podnoszeniu temperatury ciała do zakresów przypominających naturalną gorączkę. Możemy osiągnąć bardzo wiele efektów w organizmie w ten sposób. Na przykład wpływamy pozytywnie na układ odpornościowy, przyspieszamy procesy naprawcze i detoksykacyjne. W pewnych zakresach temperatur wykazujemy też działanie cytotoksyczne, czyli niszczymy komórki bakteryjne i komórki nowotworowe. Łatwo z tego wywnioskować, że najbardziej z hipertermii mogą skorzystać pacjenci chorujący na przewlekłe infekcje, pacjenci nowotworowi, również pacjenci z chorobami autoimmunologicznymi. Podniesienie temperatury ciała, całego ciała, powoduje wzmożenie aktywności procesów immunologicznych podnoszących odporność, również przeciwbakteryjną, przeciwwirusową, również przeciwnowotworową. Także w tym momencie mobilizujemy swoje tak zwane zapasy, siły, pobudzamy w ogóle systemy immunologiczne, które do tej pory były w wyciszeniu, można powiedzieć, w takim stanie uśpienia, do reakcji, do zapoczątkowania reakcji, silnej reakcji immunologicznej,
która po prostu poprawia rokowanie, poprawia efekty leczenia chorób zasadniczych, tak? Także taki byłby mechanizm właśnie hipertermii. Wielu ludzi utożsamia gorączkę z chorobą, jednak gorączka tak naprawdę nie jest chorobą, jest naszym mechanizmem obronnym. Wywołując gorączkę, organizm walczy z chorobą i przyspiesza procesy regeneracyjne i naprawcze, które mają naprawić te tkanki, które zostały zniszczone w czasie choroby. Hipertermia jest dzisiaj metodą, w którym w sposób naturalny, metodami fizycznymi jesteśmy w stanie wywołać, osiągnąć gorączkę. Ma to na przykład znaczenie u tych pacjentów, którzy rzadko gorączkują. W mojej praktyce często zadając pytanie pacjentom cierpiącym na choroby nowotworowe o historię gorączek w ich życiu, dowiaduję się, że pacjenci ci przez wiele lat nie gorączkowali. Wiemy na przykład, że ludzie mieszkający na obszarach malarycznych, przez to chorujący na malarię i często wysoko gorączkujący, nie cierpią na choroby nowotworowe. We współczesnej historii Włoch jest znany obszar, w którym populacja ludzi mieszkających na terenach podmokłych i często gorączkujących to byli ludzie, którzy nie chorowali na choroby nowotworowe. Kiedy obszary uległy melioracji, kiedy skończyła się problemy z malarią, a więc z gorączką, statystyki zachorowań na tym obszarze zaczęły być takie same jak w innych miejscach Włoch. Również hipertermia sprzyja poprawieniu przenikania leków antybiotyków w czasie antybiotykoterapii, w czasie również leczenia boreliozy. To jest bardzo użyteczne. No i poza tym działa cytotoksycznie przede wszystkim na komórki nowotworowe, co właśnie też wykorzystujemy. Także uszkadza je, powoduje zanik komórek. W związku z czym leczenia są skuteczniejsze, sprzyja generalnie leczeniu. Uznana jest jako dodatkową metodę po chemioterapii, radioterapii, chirurgii onkologicznej do wspomagania leczeń chorób nowotworowych. Stosuje się również w skojarzeniu z chemioterapią. Także zastosowanie hipertermii myślę, że będzie jeszcze szersze. Są również badania i próby ze sukcesami dużymi w leczeniu chorób reumatologicznych, także przyszłościowo hipertermia będzie taką działką, która otworzy nowe drogi do leczenia chorób generalnie ciężkich i często śmiertelnych i przewlekłych. W leczeniu infekcji wiemy o tym, że podwyższenie temperatury ciała nawet o 2 stopnie powoduje, że dany antybiotyk działa 16 razy skuteczniej niż bez podwyższenia temperatury. Coraz więcej mamy badań mówiących o tym, że chemioterapia jest skuteczniejsza z hipertermią i obarczona jest wówczas mniejszą ilością efektów ubocznych. Tak samo wiemy już o tym, że radioterapia jest skuteczniejsza, kiedy połączymy ją z hipertermią. Od kilkunastu lat prezentowane są badania pani profesor Repaski ze Stanów Zjednoczonych, wskazujące na pozytywny wpływ hipertermii na układ odpornościowy. Z tych publikacji wynika, że hipertermia stymuluje funkcję limfocytów oraz komórek NK. Ostatnio zaprezentowano również w Europie badania przez panią profesor Schneider z Ulm dotyczące pozytywnego wpływu hipertermii na makrofagi. Całościowo jest to ważna informacja dla pacjentów, mówiąca o tym, że hipertermia jest pozytywnym bodźcem dla układu odpornościowego. Wspomagając układ odpornościowy, przyspiesza leczenie wielu przewlekłych chorób, np. infekcji, ale również nowotworów. W tym roku w Berlinie wielu naukowców z Europy, jak i również z całego świata prezentowało swoje badania dotyczące synergistycznego działania hipertermii w połączeniu z radioterapią i chemioterapią w leczeniu różnych rodzajów nowotworów. Obecnie w Niemczech, jak i w Szwajcarii istnieje kilka ośrodków przeprowadzających badania kliniczne związane z połączeniem hipertermii i antybiotykoterapii w leczeniu przewlekłej boreliozy. Szczególnie ciekawe są doniesienia prezentowane przez doktora Friedricha Douwesa z niemieckiej St. Georg Klinik dotyczące dużych sukcesów połączenia antybiotykoterapii i hipertermii. Pacjenci, którzy normalnie są skazani na wielomiesięczną kurację antybiotykową, po krótkich sesjach antybiotykowych i hipertermii doświadczają całkowitej remisji objawów. Dotyczy to większości pacjentów leczonych w tamtej klinice. Warto dodać, że obecnie w Polsce w katalogu świadczeń refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia znajdują się terapie łączone. Połączenie hipertermii z radioterapią oraz połączenie hipertermii z chemioterapią.
W chwili obecnej jednak dostęp do tego świadczenia jest ograniczony. Miejmy nadzieję, że terapie z wykorzystaniem hipertermii, szczególnie ze względu na wyniki ostatnich badań naukowych, będą powszechnie stosowane dla dobra pacjentów. Hipertermia bardzo często wykorzystywana jest na terenie Niemiec. Znajduje się tam obecnie około 300 ośrodków stosujących hipertermię w leczeniu różnych schorzeń przewlekłych. Również wykorzystywana jest w Szwajcarii, na terenie Stanów Zjednoczonych, a dzisiaj cieszy się coraz bardziej popularnością w innych krajach. Wiele ośrodków badawczych i wiele klinik stosuje hipertermię również w Korei, w Chinach, Indiach, Rosji. Do każdego zabiegu pacjent jest kwalifikowany przez lekarza. Na zleceniu lekarz ustala czas trwania zabiegu oraz temperaturę, której pacjent będzie w czasie zabiegu poddawany. Zapraszamy wówczas pacjenta do badania do naszego pokoju, gdzie jest wykonywana hipertermia. Pacjent się rozbiera, kładzie się na łóżku, jest okrywany prześcieradłem oraz folią, która będzie zabezpieczała temperaturę, żeby po prostu temperatura była jak najdłużej utrzymywana. Istotne jest, żeby pacjent był podłączony do czujników, które będą wskazywały temperaturę bieżącą w czasie badania. I w zasadzie to można powiedzieć, technicznie jest wszystko. Oczywiście dbamy o pacjenta pod kątem jego komfortu, kiedy będzie chciał pić. Oczywiście otrzymuje picie, jeżeli będzie potrzebny tlen, bo tak się nieraz też może zdarzyć, to otrzymuje tlen. Zabieg nie jest bolesny, absolutnie jest nieinwazyjny. Można powiedzieć, że dla ludzi, którzy robią ciepłe kraje, może być nawet przyjemny. Na zlecenie lekarza oczywiście, jeżeli to jest potrzebne i pacjent czuje taką potrzebę i doktor wyraża taką zgodę, podłączamy kroplówki. Są to różne kroplówki z witaminą C, z tiogammą, z magnezem. Często stosujemy różne inne typowe kroplówki tylko na nawodnienie, czyli zwykłą sól albo PWE, żeby wzmocnić pacjenta, który na przykład bardzo dużo wypocił się podczas hipertermii. Jest oczywiście u nas możliwość podłączenia tlenu, gdyby wystąpiły duszności i przyspieszone tętno, ponieważ pacjenci na przykład z boleriozą czy chlamydią mają problemy z oddychaniem podczas wysokich temperatur, dlatego to jest bardzo ważne. Umożliwiamy coś takiego i pacjent wtedy spokojnie może wytrwać do końca zabiegu. Stosowany w naszej klinice sprzęt Iraterm jest bardzo bezpieczny i bardzo nowoczesny. Jeżeli miałbym mówić o skutkach ubocznych czy pewnych dyskomfortach, należy szczerze powiedzieć, że w pierwszych minutach stosowania zabiegu, kiedy dostarczamy pacjentowi dużą ilość energii termicznej, niektóre osoby odczuwają stres. Jednak już po kilku minutach ten stres ustępuje i tak naprawdę, kiedy pacjent przebywa w tych najwyższych temperaturach, czuje się zazwyczaj bardzo dobrze. Później niektórzy pacjenci mają niewielkie spadki ciśnienia krwi, dlatego każdy z naszych pacjentów znajduje się godzinę w zabiegu relaksacyjnym. Bardzo często uzupełniamy płyny i uzupełniamy minerały poprzez wlewy kroplowe. Oczywiście wszystko odbywa się pod kontrolą i lekarską, i pielęgniarki. Pacjenci zazwyczaj po zabiegu czują się zmęczeni i po prostu tego dnia potrzebują więcej wypoczynku, potrzebują też dłuższego snu. Aby zobrazować bezpieczeństwo hipertermii, możemy powiedzieć o tym, że zabiegi mogą stosowane być również u dzieci. Najmłodsze dziecko, które z przyczyn infekcyjnych korzystało z tego zabiegu, to było dziecko 3-letnie, które odbywało zabieg razem ze swoją mamą. Większe dzieci mogą korzystać już same z zabiegów hipertermii. Było gorąco, ale bardzo fajnie. Jestem już po zabiegu hipertermii. Zabieg przebiegł w taki sposób, jak mi lekarz przedstawił. Było rzeczywiście gorąco, szczególnie na początku. Potem dostałem wodę. Cały czas była pielęgniarka, więc czułem się komfortowo. Teraz zabieg mój się skończył. Jestem już w pokoju relaksacyjnym. Jeszcze pewnie trochę tu poleżę i relaksuję się. Podchodzimy też oczywiście do każdego pacjenta indywidualnie, dlatego że tolerancja zabiegów czy możliwość przebywania w czasie hipertermii u różnych ludzi jest też inna, więc u każdego pacjenta wygląda to inaczej. Najczęściej jest to proces od kilku do kilkunastu sesji hipertermii, bardzo często w cyklach tygodniowych. W czasie sesji hipertermii na sprzęcie Iraterm pacjent znajduje się w otwartej przestrzeni, przykryty folią termiczną. Daje to duży komfort. W przeciwieństwie inne aparaty stosują bardzo często kapsuły, w których pacjent jest zamknięty, co oczywiście jest stresujące i ciężkie dla wielu pacjentów.
Zdecydowaliśmy się na używanie hipertermii w naszej klinice, dlatego że chcieliśmy przyspieszyć efekty terapii. Chcieliśmy też poprawić efektywność konwencjonalnych terapii u naszych pacjentów. Hipertermia, ponieważ naśladuje najlepszego lekarza, którym jest nasza natura, nasze naturalne procesy w naszym organizmie, jest terapią bezpieczną, komfortową i nieinwazyjną dla pacjenta. Pięknie dziękuję. Jest bardzo ciekawe zobaczyć siebie na filmie, jeszcze swoich współpracowników, swoją firmę. Nie wiedziałem, że u nas jest tak ładnie, ale jak się tak ogląda, to wow. Właśnie, ten film jest po to, żebyście Państwo mogli coś zobaczyć, jak to rzeczywiście w praktyce rzeczy wyglądają, trochę się oswoić z taką myślą. Ale teraz chciałbym dać Państwu znowu możliwość zadawania pytań, dlatego że powiedzieliśmy parę rzeczy, a prawdopodobnie wiele rzeczy musi być jeszcze powiedziane. Zrobimy tak samo jak poprzednio. Jeżeli ktoś z Państwa pragnie zadać pytanie, proszę podnieście rękę, dostaniecie mikrofon, wszyscy będą mogli usłyszeć i skorzystać. Dziękuję Panie Doktorze, bardzo interesujący był wykład, bardzo mi się podobał. Natomiast pytanie mam tego rodzaju, w jaki sposób układa się współpraca ośrodka Pana Doktora z ośrodkami, gdzie wykonuje się chemioterapię w Gdańsku? Czy to jest bardzo indywidualnie, czyli przychodzi pacjent, który jest pod opieką onkologów, rozmawiamy na temat możliwości wzmocnienia, czy jakby komplementarnych terapii i pacjent dyskutuje też ze swoim onkologiem. Więc niektórzy onkolodzy są sceptyczni, niektórzy onkolodzy traktują to neutralnie, jednak jest kilku kolegów, którzy traktuje to jako coś, co może rzeczywiście pomóc i mają to już powoli świadomość działania chemioterapii. Naszym zadaniem tak naprawdę jest popularyzacja, więc chcemy jak najbardziej nawiązywać kontakt z lekarzami, przedstawiać im materiały, przedstawiać im dostępne prace na ten temat, rozmawiać, bo chcielibyśmy się jak najbardziej zintegrować z ośrodkami, które zajmują się onkologią. Mam pytanie. Interesuje mnie konkretnie, może inaczej, jaka jest przydatność hipertermii w leczeniu amazonek, czyli osób po usunięciu piersi? Znaczy właściwie musiałbym odwołać się do mojej prezentacji, czyli jeżeli używamy radioterapię czy chemioterapię, jak najbardziej możemy zintegrować hipertermię z tymi terapiami. Jeżeli używamy terapie naturalne, które tutaj były przywoływane na pierwszym wykładzie, mówiliśmy o kurkuminie, o amigdalinie, o witaminie C, być może jeszcze o innych rzeczach, jak najbardziej działanie hipertermii ma działanie komplementarne. Znowu chcę wyraźnie powiedzieć, to co powiedziałem już dwukrotnie, nie rekomendowałbym to jako monoterapii, czyli nie alternatywa wobec leczenia nowotworów, ale jako coś, co wspomaga istniejące aktualnie leczenie. Czyli jeżeli jest pewien proces terapeutyczny, możemy usiąść i zastanowić się, jaki byłby największy sens połączenia hipertermii z tym procesem terapeutycznym. Panie doktorze, ja mam pytanie takiej natury. No mam miszmasz w głowie, ponieważ lekarze rehabilitanci, przynajmniej przez ostatnich kilka lat, jak miałyśmy wykłady czasami w Amazonkach, mówiono, że na przykład nie wolno nam borowiny brać, nie wolno nam do sauny wchodzić, nie wolno ciepła jak gdyby, tak? Nie wolno pola magnetycznego, nie wszystkie zabiegi możemy brać, tak? Przynajmniej no, taką mamy wiedzę. Teraz od jakiegoś czasu słyszę o hipertermii, no jest to taka super, ja nic z tego nie rozumiem. Znaczy to, co mówię o temperaturze, i tutaj staraliśmy się przytoczyć kilka danych naukowych, czy kilka prac, czy wskazać na pewne zjawiska fizjologiczne, czy immunologiczne, które przebiegają w czasie podwyższonej temperatury, to są fakty naukowe. My wiemy, że tak się dzieje. I jeszcze raz taki argument, który gdzieś tutaj padł też już kilkukrotnie. My gorączką naśladujemy najlepszego lekarza, czyli nasze naturalne mechanizmy obronne
i naprawcze w naszym organizmie. Więc ja nie zgadzam się z tym, że podwyższona temperatura ciała miałaby mieć zły efekt na pacjenta onkologicznego. Ja chciałem nawiązać do tego ostatniego pytania właśnie w kwestii technicznej, bo to urządzenie, które Państwo stosujecie do podgrzewania, czym się musi różnić od urządzeń stosowanych przy tych terapiach związanych na przykład z parami stawowo-kostnymi? Nie, to jest to samo urządzenie. My tym urządzeniem możemy osiągać różne temperatury, możemy, wykorzystując 6 różnych lamp, uzyskiwać różne dostarczanie temperatury energii, to tam konkretnie jest podczerwień, która dostarcza energię termiczną. Możemy dostarczać ją pod różnymi częściami ciała w różny sposób. Możemy stworzyć zabieg, który trwa różną długość czasu, od godziny na przykład do 3 godzin i możemy tą terapię zrobić z różną częstotliwością, w zależności od danej jednostki chorobowej i w zależności od tego, jakie inne terapie aktualnie są wykonywane. Zazwyczaj używanie hipertermii, chociażby w reumatologii, są to krótsze zabiegi, prostsze zabiegi, zabiegi przy niższych temperaturach. Jeżeli mówimy o działaniu infekcyjnym czy działaniu tutaj onkologicznym, na pewno mówimy o dłuższych zabiegach, o wyższych temperaturach i zawsze jako coś zintegrowane z innymi terapiami. Czyli mamy bardzo wiele możliwości. Na przykład niewydolność żylna, żylaki kończyn dolnych. To jest rzecz, która rzeczywiście wymaga przeciwwskazania, to jest rzecz do przedyskutowania z lekarzem. Wiemy, że duże problemy żylne mogą być problemem. Tylko znowu jest pytanie tutaj bardzo subiektywne, co to jest duże. Na pewno owrzodzenie żylne, na pewno stan zapalny tego żylaka jest przeciwwskazaniem. Jeżeli to zaburzenie jest przewlekłe i nie wiem, gdzieś ustabilizowane, prawdopodobnie możemy o tym mówić. Tylko w takich sytuacjach ewentualnie prosimy na przykład o Doppler, o sprawdzenie, czy nie ma tam zakrzepu, czy wszystko jest jakby stabilne. Wtedy ten zabieg jest bezpieczny. Zabieg hipertermii, można powiedzieć, że ono wywołuje też troszeczkę ostry stan zapalny. Czyli w przewlekłych zapaleniach my to możemy wywoływać, bo chcemy zaostrzyć stan zapalny i uzyskać pewien efekt fizjologiczny. Z kolei jeżeli ktoś ma aktualnie ostry stan zapalny, czyli mówię o jakimś stanie kilkudniowym, czy infekcji kilkudniowej, to chcemy z zabiegiem poczekać kilka dni, żeby ten ostry stan zapalny już nie był ostry, żeby mógł być użyty. Jeżeli chodzi o pacjenta po leczeniu operacyjnym, chcemy, żeby minął co najmniej tydzień, tak jak mówi producent, my przeważnie ten margines wydłużamy, dlatego że zwiększając perfuzję, ukrwienie, może się zdarzyć tak, że po prostu gdzieś nastąpi jakieś krwawienie z pewnej rany. Nie stosujemy u kobiet w czasie miesiączki z tej samej przyczyny, dlatego że wywołuje to zwiększone krwawienie. Pewnym problemem dla nas jest to, że jeżeli są różne zmiany na skórze, dlatego że zmiany na skórze w inny sposób absorbują energię cieplną, musimy wówczas odpowiednio obejrzeć tą skórę, zaplanować, które promienniki jak wykorzystamy i pod pewne zmiany skórne ewentualnie położyć gaziki, które uniemożliwiają przyjęcie temperatury czy tego promieniowania podczerwienią akurat przez tą zmianę skórną. To są główne przeciwwskazania, ale każdy pacjent jest kwalifikowany przez lekarza, więc te wszystkie rzeczy są dyskutowane i omawiane. Przeważnie też może to jest troszeczkę taka domena naszej kliniki, że przeważnie pierwszy zabieg, który robimy trochę delikatniej. Robimy go może nie aż tak, żeby mieć pełen efekt biologiczny czy leczniczy, ale tak, żeby pacjent był w stanie zaznajomić się z procedurą. Wynika to z pewnego zjawiska fizjologicznego, że kiedy się boimy i stresujemy, nasza skóra przestaje być przeźroczysta dla promieniowania podczerwonego i zaczyna odbijać to promieniowanie. Oznacza to dwie rzeczy. Po pierwsze, będziemy czuli dyskomfort termiczny, po drugie, i tak nie uzyskamy bardzo dużych temperatur. Więc pierwszy zabieg bardzo często jest delikatniejszy. Czasami u pacjentów, dla których jest to dyskomfort, włączamy jakąś premedykację, żeby mogli to znieść lepiej.
Chociażby do Pana ostatniej wypowiedzi mnie się nasunęły takie wnioski i z tej prezentacji. I czy ktoś Państwu nie zaproponował, a ja proponuję, włączenia też dodatkowej terapii do tych, które Państwo oferujecie, czyli muzykoterapii. Wtedy nie będzie tych stresów. Ja już powiem, bo oczywiście to było nasze pierwsze skojarzenie, że muzyka łagodzi obyczaje, prawda? Ale zauważyliśmy, że rzecz jest bardzo indywidualna. Niektórzy pacjenci tak skupiają się na zabiegu, że nawet ta relaksacyjna muzyka stanowiłaby coś dyskomfortowego. Z kolei niektórzy pacjenci oczywiście proszą o muzykę, więc jak najbardziej jest możliwość włączenia muzyki. Tak, panie doktorze? Oczywiście nie włączymy ostrego rocka, tak? Ja mam pytanie odnośnie stężenia chemioterapeutyków w krążeniu. Wiadomo, że w czasie hipertermii dochodzi do dużej utraty płynów ustrojowych, jak i zawartych w płynie we krwi elementów, które są przesączalne. Czy w tej sytuacji nie zwróciliście Państwo uwagę na fakt zmniejszenia poziomu chemioterapeutyku w krwi krążącej w czasie chemioterapii? Czy w tej sytuacji, jeżeli taka miałaby miejsce, nie należałoby zwiększyć dawek chemioterapii, ponieważ część tego chemioterapeutyku w trakcie wysokiej temperatury prawdopodobnie przedostaje się wraz z potem na zewnątrz. Jednak u pacjentów, których widzimy, że ten człowiek poci się mocno, my uzupełniamy płyny, ale uzupełniamy już jakby po wszystkim, albo ewentualnie, jeżeli są pewne infuzje w trakcie podawane. Ale nigdy nie myślałem w ten sposób, że te 100 ml miałoby wpływ na stężenie czy działanie cytostatyku przy takiej standardowej masie ciała, nie wiem, przy 5 litrach krwi krążących, przy, nie wiem, 60 kg i tak dalej. Ale nie znalazłem nigdy sugestii, że to powinno być jakoś uwzględniane. Ale dziękuję za ciekawe spostrzeżenie. My co chwilę pytamy się ośrodków badawczych czy producentów o jakieś nowości, czy jakieś nasze pytania, które otrzymujemy, czy sami gdzieś tam nam przychodzą do głowy. Także to jest ciekawa myśl, myślę, że możemy komuś ją zadać. Dziękuję. Jakie kolejne macie Państwo pytania? Witam jeszcze raz. Ja mam pytanie a propos pacjentów, którzy mają zaburzenia krzepliwości krwi. Pan doktor zna naszą rodzinę. Tutaj jest pokoleniowa choroba von Willebranda. Czy to coś zmienia? Bo faktycznie nam nie wolno do sauny czy okłady borowinowe. No pomijam oczywiście to już normalne, kiedy my mamy miesiączki i musimy stosować desmopresynę donosową. Ale jak to wyglądałoby w resztę dni miesiąca? Znaczy, ja osobiście nie spotkałem się z tym dylematem. No, do tej pory nikt z tymi zaburzeniami do nas nie trafił na hipertermię. Myślę, że w tym przypadku zadałbym pytanie komuś, kto wie więcej. Czyli jeżeli Pani by chciała skorzystać z hipertermii, musiałaby Pani poczekać kilka dni, bo ja bym wysłał kilka e-maili albo wykonał kilka telefonów. Chociaż pewno zadałbym pytanie, czy Pani kiedykolwiek gorączkowała, bo jeżeli Pani gorączkuje i gorączki nie powodują niczego złego, no to zafundowanie Pani sztucznej gorączki też nie powinno spowodować czegoś złego. I to może być niestety ten defekt immunologiczny. Ale jest to ciekawe pytanie. Jeżeli Pani mi potem gdzieś przypomni, ja bardzo chętnie się z tym zmierzę. Jakie jeszcze macie Państwo pytania? Myślę, że jeżeli pytań nie ma, tak troszeczkę daję jeszcze czas. Tak, to jeszcze a propos syna. Jeżeli są zdiagnozowane zaburzenia odporności, u córki za mało immunoglobulin typu M, u syna IgA, teraz właśnie wyszedł z hematoonkologii we wtorek, czy taka terapia mogłaby wzmocnić go, dlatego że teraz już nic nie możemy zrobić, poza tym, żeby mógł dostawać antybiotyki profilaktycznie? Na pewno słowo wzmocnić jest tutaj kluczowym słowem. Czyli nie opierałbym tego leczenia tylko na hipertermii, ale jeżeli już istnieją jakieś terapie, jest coś stosowane, tak hipertermia może wzmocnić ten efekt.
Może jeszcze coś jest, ale hipertermia może to wzmocnić. Drodzy Państwo, jeżeli pytań już więcej nie ma, to ja spodziewam się, że mogą być pytania, które może bardziej komfortowo będzie zadać w tak zwanych kuluarach, czy bardziej osobiście. Więc powoli będziemy zmierzali do końca tej naszej oficjalnej jakby tej części. Ja chciałbym przypomnieć, że jeżeli Państwo chcecie otrzymać od nas nagranie dzisiejszej konferencji, proszę o to, żebyście wypełnili na to zgodę, żebyście zostawili nam swój adres e-mail, wówczas dostaniecie materiał filmowy. Jeżeli macie sugestie albo prośby czy pytania o kolejne seminaria, o kolejne wydarzenia, o ich tematykę, która powinna być poruszona, proszę zasugerujcie nam to. Bardzo chętnie uwzględnimy to w naszych kolejnych planach, dlatego że bardzo nam zależy jako klinice, jako Centrum Medycznego Świętego Łukasza, żebyśmy w przyszłości kolejne wydarzenia edukacyjne mogli organizować.